Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. O, tutaj jest karta świata, związana z nowymi początkami, ale też słuchajcie, z wyjazdami, być może nawet za granicę. Co do Was przychodzi, co się pojawia? W grudniu pojawia się karta diabła i to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj może chodzić o uwolnienie się od toksycznej sytuacji, relacji lub nawyku. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi z kolei 4 kielichów i jest to ewidentnie zastój. Ale też mi się wydaje, że decyzja ma być podjęta w grudniu, ostateczna. Ale oczywiście też będą inne scenariusze. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako 5 buław. Słuchajcie, karta konfliktu, ale też rywalizacji. No i wydaje mi się, że jest tutaj w Was mnóstwo energii, ale też niezgody na coś, zwłaszcza na coś, co Was ogranicza i nie pozwala Wam się rozwijać, ruszać do przodu. Rada dla Was. Tutaj w Radzie jest as monet, rozpoczynać nowe, dawać czemuś szansę, walczyć o coś i nie chodzi tutaj o toksyczną, trudną rzecz, która już powiedzmy od dawna, ta walka nie przynosi rezultatów. Nie. Tutaj bardziej chodzi o siebie, o swoje marzenia, swoje cele, pragnienia. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać 8 buław i słuchajcie, może zawrzeć w tym miesiącu, nie ukrywam, będzie intensywnie, a z przełożenia 5 kielichów. I teraz tak, pojawiły się 2 karty z wielkich arkan, ale też sporo, słuchajcie, buław i kielichów. I tutaj mam wrażenie, że może być nawet nie to, że niespokojnie, ale będzie niewątpliwie dużo się działo. Będzie to intensywny miesiąc. Z przełożenia 5 kielichów i powiedziałbym tak, jest to czas, żeby spojrzeć na sprawy rzeczywiście takimi, jakie są. Z innej perspektywy i obiektywnie, jeśli się da oczywiście. Tutaj jest powiedziane, że być może ignorujecie coś, co jest istotne. I teraz tak, być może jest to na przykład ewidentny znak, że pewna relacja nie jest dla Was. Albo na przykład, że z pewnymi nawykami już nie jest Wam po drodze i powiedzmy za dużo na przykład jest tych nawyków w Waszym życiu, czy tego konkretnego nawyku. A może tutaj chodzi wręcz przeciwnie, o coś, co jest ogromną szansą, a Wy jej nie chcecie wykorzystać z jakichś powodów. Nie ukrywam, że to też jest miesiąc w pewnego rodzaju... To znaczy nie pewnego rodzaju, w pewnym sensie lekko nostalgiczny i tutaj są jakieś podsumowania, wspomnienia, wiadomo, grudzień, święta, koniec roku. W ogólnej energii jest karta świata i tutaj jakiś cykl się kończy tylko i wyłącznie po to, żeby nowy, odważny, pełen przygód się pojawił. I to nie jest tak, że nagle coś się zawala i zaraz po tym przychodzi nowe, bo zrobiło Wam się miejsce. Ale tutaj bardziej chodzi o Waszą decyzję. Na przykład od teraz
nie od przyszłego roku, nie od poniedziałku, nie od stycznia, zaczynam, powiedzmy, ćwiczenia, albo pracuję nad jakimś nawykiem, albo przestaję udawać, że nie widzę, że na przykład ostatnio za dużo się lenię i przez to na przykład trudno jest mi dokończyć pisanie projektu, książki, wiersza itd., itd. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Nie ukrywam, że w tym miesiącu będzie się dużo działo, ma być dużo wyjazdów, odwiedzin, być może nawet takich zagranicznych. I teraz tak, przychodzi do Was karta diabła i diabeł jest kusicielem. Diabeł kojarzy się z właśnie nawykami, z których trudno wyjść i nad tym właśnie macie pracować. Tak jak powiedziałem wcześniej, już od teraz, nie od stycznia, nie od nowego roku. Czyli na przykład, powiedzmy, w chwilach stresu sięgam po słodycze, albo po jakieś inne używki, albo piję za dużo kawy, bo inaczej czuję, że powiedzmy na przykład jest mi trudno funkcjonować. I tutaj identyfikujecie to, co tak naprawdę, szczerze, widzicie, że przejmuje nad Wami kontrolę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że następuje tutaj uwolnienie od toksycznej relacji, bądź toksyczna relacja z przeszłości, która wraca, nie zostaje odnowiona tylko i wyłącznie dlatego, że nie stosujecie percepcji selektywnej i nie widzicie tylko i wyłącznie tego, co było dobre i fajne, ale na szczęście te różowe okulary Wam nie przysłaniają świata i widzicie to, co było niedobre i Wam nie służyło. Czyli wraca ex, trudno, ja ekshumacji nie robię, odejdź. Wraca jakaś inna relacja lub nawyk powoli się pokazuje, to też nie jest dla mnie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Momento. Tutaj też, jeśli chodzi o diabła, to wiadomo, jest to karta kontroli, więc u Was jest poczucie, że Wy przejmujecie kontrolę nad czymś. Czy nad sytuacją, czy nad trudnym nawykiem, czy na przykład w relacji przestajecie się oszukiwać, że jest wszystko super, przejmujecie kontrolę i wywalacie kogoś ze swojego życia. Tym bardziej, że do przeszłości odchodzi 4 kielichów i tutaj nie pozwolicie, żeby ktoś zachowywał się jak pies ogrodnika. Nie pozwolicie, żeby ktoś z Wami pogrywał i też, żeby dawał Wam, słuchajcie, jakieś ochłapy. Absolutnie nie. Ale też jest jeszcze inna rzecz, że u kogoś proces rozmyślania i wahania się dobiegł końca i grudzień sprzyja podejmowaniu ważnych, dużych decyzji. A propos na przykład zmianom. I nie musi to być, słuchajcie, zmiana na zasadzie rzucam wszystko i ruszam w Bieszczady. Może to być zmiana pod tytułem, nie wiem, wiem, że nie będę nigdy młodszy i sprawniejszy, więc już teraz zacznę na przykład realizować swoje pasje, których zawsze się bałem realizować. Teraz jest mój czas, zaczynam teraz. Czy uczyć się jakiegoś języka, czy zacząć wspinaczkę górską i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że Wy pokazujecie się jako 5 buław. Karta konfliktu i rywalizacji, ale też takiej zaciętości, walki, niezgody. Czyli nie zgadzam się na złe traktowanie. Nie zgadzam się na przykład na to, żeby powiedzmy ktoś niesprawiedliwie traktował mnie lub oceniał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka. Walczę o to, co jest dla mnie istotne. Staram się o podwyżkę. Staram się o miejsce na turnusie rehabilitacyjnym. Staram się, powiedzmy, o to, żeby rzeczywiście dostać się na jakiś kurs, czy na jakieś studia podyplomowe, bo chcę to zrobić dla siebie, bo wiem, że nie będę miał więcej czasu, aniżeli teraz. Właściwie to nigdy nie wiadomo, czy jutro nadejdzie, więc już lepiej wykorzystać chwilę obecną. I to jest fajne podejście. Bardzo mi się to podoba. W Radzie jest as monet. I to jest nowy początek, związany właśnie z karierą zawodową, edukacyjną, z mieszkaniem, remontami, inwestycją pieniędzy. Czyli zainwestować i zawalczyć o siebie i o to, co jest dla Was istotne. Tutaj też jest powiedziane, że jeśli macie środki i zasoby, to nie wahajcie się inwestować w podróże i w co? Tutaj a propos świąt, słuchajcie, jeśli na przykład
chcecie zrobić coś wspólnie z przyjaciółmi, z bliskimi, z rodziną, inaczej niż zawsze, to zróbcie to. Na przykład, no nie wiem, zawsze się spotykaliście, nie wiem, u babci, czy tam u cioci na Wigilię. No to w tym roku zawsze wam się marzyło, żeby pojechać w góry z najbliższą osobą, czy tam zabrać koleżankę w góry i nie widzieć się z rodziną. Zróbcie to. Może spotkacie się na następny dzień, czy za 2 dni. Wiecie, o co chodzi. Czego nie robić, czego unikać? 8 buław. Kuć żelazo póki gorące. Starać się, działać, ale też... Słuchajcie, no nie ukrywam, że w tym miesiącu będzie się bardzo dużo działo i są takie momenty, w których no może będzie za dużo napięcia. No i tutaj nawet widzę jakieś kłótnie i niesnaski, zwłaszcza przy rodzinnym stole, zwłaszcza a propos jakichś kontrowersyjnych tematów. I wiecie co? Tu jest powiedziane, żeby sobie absolutnie odpuścić. Wy wiecie swoje, inni wiedzą swoje i tyle. No. Nawet jeśli ktoś ma problem z waszą opinią, no to trudno, to już jest sprawa tej osoby, ale na pewno uważać na takie niepotrzebne nieporozumienia. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczne, noworoczne, już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać tutaj, gdzie się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.